Tutaj ten blok z muralem autorstwa takiego białostockiego artysty Andrzeja Muszyńskiego z tablicą, że w tym miejscu stał dom, no to można powiedzieć, mniej więcej w tym miejscu stał ten dom, ponieważ ten dom stał ładnie tutaj, gdzie jest przedszkole. Tutaj mamy taką też symbolikę tego muralu. Na środkowym balkonie oczywiście jest Ludwik Zamenhof, na górnym balkonie mamy towarzystwo jakieś, no załóżmy białostocko-międzynarodowe, czyli współczesnych nam ludzi, których Zamenhof w swojej idei chciał łączyć i przeszłość z przyszłością, ale przede wszystkim widział za swojego życia i w oknie tak filuternie to jest kopia zdjęcia. To jest kopia zdjęcia, na którym Jakub Szapiro, dziennikarz, ale przede wszystkim esperantysta, to dzięki niemu Białystok zaistniał w okresie międzywojennym jako taki główny ośrodek pielgrzymowania dla esperantystów z całego świata. Przyjeżdżali tutaj do tego domu Ludwika Zamenhofa, drewnianego, z takimi rozmaitymi podobudowywanymi facjatkami, bardzo charakterystycznego, ładnego budynku. W 1930 tam którymś roku, gdy był światowy zlot esperantystów, na tym budynku umieszczono pamiątkową tablicę dwujęzyczną, po polsku i w języku esperanto, że w tym domu urodził się Ludwik Zamenhof. I w kwietniu 1939 roku ten budynek rozebrano. Tą całą działkę wykupił, nazwalibyśmy to dzisiaj koncern Pasta, czyli ten od poczt, telegrafów i tak dalej. Mimo że plan był taki, że postawił tutaj wielką centralę telefoniczną. Tak pisano, że wielką. Trudno tam epatować się tą wielkością, bo cała książka telefoniczna z 1938 roku białostocka, to tam jest w porywie może do 10 stron A4. No więc na obsługę załóżmy 2000 numerów, ale kupili tą działkę. W świecie esperanckim zawrzało, że to jest w ogóle barbarzyństwo, głupota i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym wystąpiono, żeby czym prędzej, skąd my to znamy te zabiegi, że czym prędzej wpisać ten budynek do rejestru zabytków, uznać to za zabytek. W związku z tym, jak tylko ogłoszono, że podejmujemy starania o uznanie domu Zamenhofa za zabytek, to następnego dnia już nie było tego zabytku. Wzięli go, rozebrali i po krzyku, ale to był kwiecień 1939 roku, czyli Państwo doskonale wiecie, już nie było domu Zamenhofa i mega centrala telefoniczna Pasty też nie powstała. Tak wydaje się, że czy przez głupotę, chyba głównie przez głupotę, ale też i przez chciwość, no bo tu już chodziło o jakieś duże pieniądze. Białystok stracił jedno ze światowych centrów, pod warunkiem, że ono by w ogóle przetrwało zawieruchę wojenną i to wszystko, co się z tym miejscem stało w 1943, a potem w 1944 roku.